Jestem, drodzy Państwo, w głębi szwedzkiego interioru, a tutaj stacje benzynowe są bardzo często samoobsługowe. Trzeba na nich płacić kartą. Zatem musicie wiedzieć, że partnerem dzisiejszego programu jest Zen i karta Zen, karta debetowa, którą sami napełniamy i wybieramy walutę, w jakiej chcemy płacić. I czynimy to bez spreadów i innych bankowych ceregieli. Zatem jest to idealny partner do zagranicznych podróży. Fragment rejonu Höga-Kusten jest wpisany na listę dziedzictwa ludzkości UNESCO. To Park Narodowy Skyleskyggen. Można go zwiedzać tylko korzystając z wyznaczonych szlaków, a te szlaki to takie ścieżki pobudowane ponad przestrzenią parku. Nie wolno zejść nigdzie poniżej. Zimą najlepiej oczywiście zwiedzać, mając ze sobą na nogach raki oraz kijki. Mam zwykłe kijki i będę sobie musiał kupić takie, jakie widziałem w Austrii. Mianowicie kijek pusty w środku, zakręcany i wewnątrz sznapsik. Ale i tak powiadam wam, sport to piekło. Oczywiście po takiej udeptanej ścieżce lepiej jest iść bez raków, no ale do czego one są potrzebne? No dobra, zrobię mały eksperymencik. Zobaczcie, są miejsca, gdzie jest po prostu tak jak tu. O, i zapadam się w śnieg od razu po kolana. Co będzie na końcu wędrówki? Nie wiem. Babusiu! No, tutaj po raz pierwszy widać, że nie tylko ośnieżony las jest wizualnym celem tej jakże mozolnej wędrówki. No, sami zobaczcie, może to będzie dalej widać jeszcze lepiej, ale tutaj przedsmaczek to jest właśnie Höga-Kusten, wysokie wybrzeże. Tam Bałtyk, Zatoka Botnicka, a tu górki i tu prawdziwa północna zima. Koniec wycieczki, oczywiście nie licząc drogi powrotnej. Dalej iść się nie da. Tutaj mamy platformę widokową. I spoglądając w tamtą stronę, wyobraźmy sobie coś, co było tutaj zaledwie 10 000 lat temu. Otóż wtedy większość tych terenów to było morze. Ostatnie zlodowacenie wypiętrzyło ląd. Zresztą stąd nazwa. Wysokie wybrzeże. Höga-Kusten. Żeby człowiek właściwie oswoił się z przyrodą, musi wśród niej wzrastać. Więc myślę sobie, że nawet gdyby znacznie lepiej wyposażono oddziały włoskie i hiszpańskie pod Stalingradem, to i tak
linia frontu zostałaby przełamana. To zresztą dlatego w I wojnie zimowej z kolei Armia Czerwona dostała łupnia od dzielnych Finów. To dlatego linia Mannerheima nie została przerwana, bo dla Finów chodzenie w rakietach śnieżnych wśród kilku metrów śniegu na mrozie to po prostu zwykła codzienność. Zatem, bym ja się dobrze w tym miejscu poczuł, dobrze, to znaczy naturalnie, nie jak na wycieczce, musiałbym tutaj spędzić jeszcze z 3000 lat. Powiedziałem przed chwilą, że trzeba chodzić tutaj po wyznaczonych ścieżkach. No i tę informację muszę doprecyzować. Owszem, trzeba po nich chodzić, jeśli chce się trafić do określonego celu, takiego na przykład jak ta platforma widokowa. Natomiast teoretycznie można też iść gdzie się chce, ale to nie jest polecane, bowiem niezwykle łatwo tutaj w tej pustaci się zgubić. Pamiętajcie, jak pójdziecie tutaj w klapkach i w krótkich spodenkach w zimie, to nie ściągnie was tak jak u nas za friko gopr. Zmęczenie albo też złe wyposażenie nie jest w tym kraju powodem do wezwania bezpłatnej pomocy. Jedna z większych przyjemności, jaka może spotkać człowieka lubiącego pojazdy mechaniczne, mianowicie przejażdżka skuterem śnieżnym. Skuterowy rajd. Gdzie jedziemy? Nie mam pojęcia, ale to nie ma żadnego znaczenia. Tu chodzi o jazdę dla jazdy po prostu. Tak naprawdę to jest drugi prawdziwy rajd skuterowo-śnieżny, przepraszam, w moim życiu. Pierwszy w Finlandii miał miejsce, ale to było za kołem podbiegunowym, więc tundra, ścieżki, a tutaj zamarznięte jezioro w tej chwili, więc można dawać dowolnie. Ale heca! Zobaczcie! To jest normalnie wyspa na jeziorze. Ja już pewnie chodzę po zamarzniętej toni, wysepka z domkiem. No, jak jest zima, to można się tutaj w ten sposób dostać. Co jest arcyważne podczas takiej wyprawy? Właściwa odzież. No, nie możemy zmarznąć. Są manetki ogrzewane, więc rękawiczki nie muszą być potwornie wielkie, ale buty są najważniejsze. To są moje buty. Co zrobiłem? Po prostu sprawdziłem, w jakich butach Franz Józef kicał po Alpach i okazuje się, że te buty są dalej produkowane. Wziąłem i natychmiast kupiłem, zresztą o połowę były przecenione. Niestety nie ma wzmianek o tym, w jakiej bieliźnie chodził cesarz, więc wybaczcie, ale gacie długie mam na sobie zupełnie przypadkowe. I zobaczcie, popatrzcie się. To wszystko jest w zasięgu
skuterowej eskapady. Tutaj chodzi nie tylko o prędkość i o świst mroźnego powietrza na twarzy, no bo są miejsca, gdzie po prostu szybko nie da się jechać. Tu chodzi też o pewnego rodzaju umiejętności terenowe. No i chodzi o to wszystko, co jest wokół. A jak jest? Przecież sami widzicie. Oczywiście po jeziorze można było zasuwać gdzie się chce, ale poza tym skutery mają swoje wyznaczone trasy. Zobaczcie, tam w dole jest właśnie ta tafla jeziora. A tutaj mamy skuterowy przystanek. Zresztą nie jestem sam w tym miejscu. No, skuterów całe multum. Dlaczego? Dlatego, że tam jest ciepło. Dlatego, że tam jest kawa. I tam właśnie idę. Tylko w tej gminie jest 1400 kilometrów tras dla skuterów śnieżnych. Skuterowcy składają się. Rocznie płacą mniej więcej po 20 euro i te drogi są wytyczane i utrzymywane. No jest również specjalne oznakowanie i takie miejsca jak to, miejsca publiczne, w których dba się o to, by stale palił się ogień, by było ciepło i by można było odsapnąć i napić się oczywiście kawy i przegryźć cynamonowo-kardamonową bułeczkę. W dalszym ciągu stąpam po lodzie i to bynajmniej nie kruchym. Jednak tym razem nie jest to zamarznięte jezioro, lecz zamarznięta rzeka. No nie zamarznięta całkowicie, bo tam główny nurt się toczy. To Ångermanälven, rzeka, która płynie z Norwegii tutaj w Szwecji, wpada do Bałtyku. No i kolejna miejscowa, zewnętrzna, sportowa i jakże szwedzka atrakcja. I to jest również przeznaczenie dziur w lodzie, tylko trochę większych niż te, przez które łowi się ryby. Drodzy amatorzy morsowania, wiem, że u nas takowych nie brakuje. Powinniście również brać przykład z braci Szwedów, a może już bierzecie, choć tak gruby lód się nieczęsto u nas zdarza. Pan sobie tutaj po prostu siedzi. Ja chwilowo postoję. I've got a very warm question. What's the temperature of water? About 0 degrees. About Try it zero. on. Yes. Yes, about 0. Yeah. Warm. Warm. I wish you luck. Thank you. Wybrzeże wysokie, górki niskie. Niskie to jednak nie znaczy, że nie da się na nich jeździć na nartach. Tutaj mamy oświetlony, działający stok. Jestem na jego szczycie, na szczęście nie na zewnątrz. Już dość na dzisiaj świeżego powietrza. Jestem w restauracji. Miejsce nazywa się Hallstaberget, a dowodzi nim Johan Kindberg, uznany miejscowy szef, który pokaże mnie i wam coś arcyszwedzkiego, coś, czego poza Szwecją w zasadzie nie uświadczysz. To jest, drodzy Państwo, jedyna restauracja hotelowa w całej Szwecji,
która przez cały rok ma w menu dania ze słynnym tutejszym przysmakiem, mianowicie z fermentowanym śledziem, Surströmming. A szef Johan pokaże na początek, jak się otwiera puszkę. How to open the can with Surströmming. That's very important thing. Yeah, yeah. Yes, it's very important to do it right. Yes. Often they ask the lady to get a bucket with water and they drain it and open it. But I just open it like this. Yes. I have the can, 45 degrees, and knock on it because it's an air bubble in every can. So knock. It's called Newton's law. Like this. Yes. Now I think the air bubble is up here. Okay. So, and you just open it. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że tam w środku mieliśmy... And if you are unsure, you can just do like Okay. this. No właśnie. W środku proces fermentacji i ten płyn straszliwie śmierdzi. To może eksplodować, jak zaleje ciuchy, Just open it. to są kompletnie do wyrzucenia. Ale już się udało, bez wybuchu. And There is a pressure inside. yeah, yeah. And it's not so strong smell from the fermented herring, and it's because I have it in the freezer like 20 minutes before I open it. So it's get better. Ja już czuję ten zapach, jest bardzo intensywny. Pan trzyma to w lodówce właśnie po to, tuż przed otwarciem, po to, żeby to się nie rozeszło po całej restauracji. So each canapé is with Surströmming. Yes, a small piece. Of course. Yeah. So could you explain what we have? First, we have thin bread from Mjällom, Yes. and then we have a potato, a slice of potato, mandel potato, and then sour cream, Yeah. and then a little piece of fermented herring, and then we have a different kind of taste on it. Yeah. What I want with this is add sweetness to the fermented herring, because fermented herring is only salt. Yeah. So, and here For the beginning, that one? I pickled red onion Okay. pickle. Rosé or Rosé, with yeah. that. I chose a sweet rosé Okay. for this, and often they say, "What? Can you drink rosé for Surströmming?" Of course. Of course. Of course, you can drink everything. But Of course. this rosé, a little more sweet rosé is perfect for Surströmming. That will be first time in my life. I never tried before, so I have to do it like that because for the first time. Yeah, good luck. You feel up in the this. Lovely stuff. This is like a nice cheese. Yes, like very well matured cheese. It's very Yeah. good. Drodzy Państwo, tak, to jest bardzo intensywny smak. To ma lekki posmak przejrzałego sera właśnie, camembera, który leżał na piecu przez miesiąc. Lekki amoniak, ale doskonały balans rzeczywiście słodycz ziemniaków. That's fantastic. Yeah, yes, That's yes. fantastic. I told you. Very good pairing. Oh. Yeah. And This is with caviar? roe. Roe. The finest roe in Sweden. So it's a little bit of chance to take roe, but I think it's good. You try. Oczywiście, że to również mistrzostwo tej kompozycji. Ale ten składnik, który uchodzi za przekleństwo smaku, ludzie przed tym uciekają, twierdzą, że to jest ohyda. To jest świetne. Szef
It's beautiful. You introduced me to the new world, totally new part of beauty. Yeah. That's fantastic. Yeah. If you've got a club of the Surströmming lovers, I want to join. Yeah, we have one. Już wiecie, jak otwiera się puszkę ze szwedzkim kiszonym śledziem. Teraz pokażę wam, jak się po szwedzku przygotowuje dorsza. Ale najpierw pokażę wam, że mam tutaj herbatę z cytryną, a nie akwawit, żeby mnie od razu złe języki nie wzięły w swoje obroty. Dorsz z jarzynami to będzie potrawa piętrowa, zrobiona w klasycznym, tutejszym, minimalistycznym, ale arcysmacznym stylu. Zacznijmy od jarzyn. Co trzeba zrobić najpierw? No, trzeba mieć jarzyny oczywiście. Ich wybór jest teoretycznie tylko dowolny, bo raczej nie chodzi tu o karczochy ani o bakłażany, tylko o coś, co można tutaj powszechnie dostać. Oczywiście tutaj można wszystko dostać, ale chodzi o to, co tutaj rośnie. No więc marchewka, taka maleńka marcheweczka już obrana, fasolka i tutejsze ziemniaki. Te ziemniaki gotują się najdłużej, więc pokroję je w plasterki. Odmiana migdałowych ziemniaków. Doskonałe, maleńkie i przepyszne. Również w Norwegii bardzo powszechnie są jadane. Zresztą wszędzie w Skandynawii są jędrne, zwarte. No zobaczcie, jakie piękne w przekroju. To są naprawdę kapitalne ziemniaki. Dobra, wystarczą powiedzmy 2. I teraz tak, oczywiście woda się tam musi znaleźć, ale to na końcu. Tej wody niedużo. I teraz trzeba dodać tutaj masło. Masła sporo. Trzeba tutaj dodać trochę soli, najlepiej świeżo mielonej. I trzeba tutaj dodać, pamiętajcie, jesteśmy w Skandynawii, zatem cukier. Cukier jest ważny. I teraz woda, która ma zostać niemal całkowicie wchłonięta przez to, ale ma jej być na tyle, żeby potem na tej wodzie gotującej się również mogła być ugotowana ryba. Zobaczcie, tyle jest ok. I co robimy? No po prostu grzejemy. I to na razie musi się najlepiej pod przykryciem zagotować i gotować ładnych parę minut. Dorsz to po szwedzku torsk. W tym wypadku mam piękne filety bez skóry, ale równie dobrze może to być dorsz ze skórą. Mogą to być wręcz tak zwane polędwiczki z dorsza. No im grubsze, tym się dłużej gotuje, ale w środku bardziej soczyste. To się będzie gotowało dosłownie parę minut. Trzeba to przyprawić, oczywiście solą, to jest jasne, ale trzeba to również przyprawić pieprzem. Jakim pieprzem? Pieprzem cytrynowym. Uwaga, pieprz cytrynowy to nie jest jakaś nowa odmiana pieprzu. To jest po prostu zwykły czarny pieprz aromatyzowany cytrynową suszoną skórką. I on będzie doskonale komponował się ze smakiem ryby. Oczywiście Szwedzi by to potraktowali białym pieprzem, gdyż oni wszystko białym pieprzem traktują. Ale my nie musimy. No i teraz kładziemy to po prostu tutaj. Dodajemy do tego troszeczkę koperku dla smaku i idziemy zobaczyć, co się tutaj dzieje. No tutaj jest akcja niemal wezuwiańska. Zobaczcie, woda jeszcze jest, ale zaraz jej pewnie nie będzie. Jest na tyle, że to się wszystko pięknie na parze piętrowo ugotuje. Et voilà. To jest idealne, wiem, bo podglądałem. Masło się roztapia, ono musi nabrać temperatury, ale teraz zajmijmy się tym. Dobra, na chwilę odstawimy rybę. A, widzicie, jak paruje, ale zobaczycie, co tutaj się dzieje. No to jest właśnie to, o co chodzi. Jarzyny są miękkie, ale nie rozgotowane. Woda całkowicie wyparowała, natomiast został ten maślany
cudowny ślad. No i jest to również lekko słodkawe, jak powinno być w Skandynawii. No zobaczcie na tego ziemniaczka. Jezu, jaki dobry. Dobra, zanim ryba, ona najszybciej stygnie, no to jest po prostu ugotowane na twardo i posiekane jajko. Rybę gotowaną w Polsce również się podaje z jajkiem i nazywa się to ryba po polsku, a tutaj to się nazywa po prostu ryba po szwedzku. Pytanie, kto od kogo zerżnął? To nie ma znaczenia. Kuchnia nie ma granic. A teraz ryba, która się gotowała dosłownie kilka minut, bo gdyby gotowała się dłużej, byłaby przegotowana. Dobra, czym to nabrać? Najwłaściwiej łyżką. Zobaczcie, to są cienkie kawałki. One bardzo szybko dochodzą, uwodzicielsko pachną cytryną. I słyszycie? Słyszycie? Wzywa nas masło. Jesteśmy w Szwecji, więc to masło wcale nie musi być noisette. Ważne, żeby było roztopione. Masło jest tutaj artykułem pierwszej potrzeby. W czasach mojego dzieciństwa masło sprzedawało się jeszcze w kostkach 250-gramowych, ale ponieważ szyją nas na kasie, więc teraz te kostki są 200-gramowe. Tutaj nie dość, że są 250-gramowe, to są również półkilowe. Tak, w każdym sklepie macie półkilową kostkę masła. No i zobaczcie, o ile Süströmminga kupić się w Polsce nie da, no chyba że w jakichś niezwykle specjalistycznych, wyrafinowanych sklepach, tak, to wszystko kupicie po prostu niemal za rogiem i możecie przyrządzić to w sposób, który jest szwedzki, a zarazem jakże bliski naszemu sercu. No zobaczcie, to jest po prostu piękne. Torsk.